Zawsze ogląda mecz z tego samego miejsca spoza stadionu, ponieważ nie stać go na bilet. No, absurdalnie to brzmi, trzecia liga niemiecka, ale tak rzeczywiście jest, bo z nim rozmawiałem. I ja go przypadkowo zauważyłem, kiedy opuściłem mecz Fortuny Kielce w 70, bodajże 5 minucie i odjeżdżałem spod stadionu i zauważyłem tego człowieka, ale to była taka sytuacja, że nie mogłem zaparkować samochodu i podejść, więc 2 tygodnie później, kiedy Fortuna grała kolejny mecz u siebie, pojechałem i znalazłem go dokładnie w tym samym miejscu, tak? Więc wiedziałem, że wiąże się z tym jakaś głębsza historia, jakiś głębszy sens i rzeczywiście tak było. Porozmawiałem z nim i bodajże od 17 lat stoi w tym samym miejscu, tak? Pierwszy mecz, który widziałem na żywo, to był mój rodzinny Wieluń i WKS w wieku 6 lat i wydaje mi się, że ten mecz zdefiniował mnie jako kibica. To znaczy, oczywiście była marna frekwencja, nie pamiętam bramek, wiem, że wygraliśmy 3-0 z Mazowią, Rawa Mazowiecka, ale istotne było to, że zapamiętałem najbardziej z tego meczu dym papierosów. I w tej chwili na przykład, gdy idę na stadion, gdziekolwiek, czy to jest Wielka Brytania, czy nie wiem, Szkocja, Niemcy, generalnie nie trawię papierosów i tego dymu papierosowego, ale na stadionie no nie wyobrażam sobie tej atmosfery stadionowej bez tego elementu, tak? Gdybym miał powiedzieć, co jest dla mnie istotne w piłce nożnej, na pewno nie sam mecz. Tak naprawdę szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego kibic zmierza na stadion. Powiem szczerze, byłem na ostatnim finale Ligi Mistrzów w Mediolanie pomiędzy drużynami z Madrytu i taka znamienna sytuacja, bo byłem jedynym fotografem stojącym za bramką wtedy Realu Madryt, który przy strzale Griezmana z rzutu karnego obserwował kibiców, a nie strzelca i bramkarza. I tak naprawdę w wielu wywiadach powtarzam, że większości bramek nie widziałem. Zdjęć gwiazd futbolu znajdziesz tysiące, jeżeli nie miliony, a zdjęć kibiców no nie znajdziesz w ogóle. Wziąłem aparat. Pierwsze zdjęcia, które świadomie robiłem z myślą o tym, żeby je pokazać, to był mecz Celticu Glasgow kilka lat temu. I taki paradoks, bo ostatnie zdjęcia do albumu Going to the Match również robiłem w Glasgow. Wiedziałem, że ostatnie ujęcie, które robię, to będzie zdjęcie, to będzie klamra, która zamyka cały album. Właśnie na Žižkovie w Pradze, na stadionie miejscowej Wiktorii, robiłem zdjęcie starszemu człowiekowi, który przychodzi na mecz z klatką, w której ma chomika i krzyczy cały mecz Jugosławia. To jest taka dla mnie przezabawna historia. Dodatkowo ten człowiek handluje pinami, przypinkami i rozmawiałem z nim i tych pinów ma 300 000. To jest niewyobrażalna liczba i on wszystkie piny, po 99% zdobył za darmo. Wysyłał po prostu w latach 70., 80. zapytania do klubu z tej biednej Czechosłowacji i z całego świata po prostu przesyłali mu to za darmo. Więc skarby, które tam odnalazłem, to jest po prostu kosmos. W mojej fotografii, zarówno w pierwszym albumie, drugim i w tych setkach właściwie publikacji na całym świecie w różnych magazynach, nie ma żadnego zdjęcia pozowanego. Więc to jakby było dla mnie wyznacznikiem tego, w którą stronę chcę pójść, bo jednak pozowane zdjęcie jest fałszywe, tak? No, nie zdradza tych emocji, które siedzą w człowieku. Staram się wbić w tłum, tak? Nie być osobą, która, nie wiem, ma kamizelkę na przykład foto. Tę kamizelkę zakładam tylko wtedy, kiedy muszę, kiedy jestem na stadionie i gdzieś tam wokół bieżni chodzę i robię te zdjęcia, ale wokół stadionu udaję takiego średnio zorientowanego turystę. Akurat do Bristolu pojechałem tylko po to, żeby zrobić zdjęcie właśnie tego muralu, tak w dniu meczu i właśnie chciałem, żeby gdzieś w tle pojawił się kibic w koszulce Bristolu bądź z szalikiem. No, tu jest ta historia specyficzna, bo Banksy nigdy nie przyznał się do tego muralu. Jest mnóstwo kontrowersji, czy rzeczywiście to jest jego mural. No w jego stylu na pewno, tak? Ale sam mural był jest na tyle widowiskowy, że no, postanowiłem zrobić to zdjęcie. 2 godziny polowałem na to zdjęcie, tak? Akurat ponad. No, ostatnio spotkałem człowieka w wieku 77 lat, który od 37 lat nie opuścił żadnego meczu Borussii Mönchengladbach. 37 lat, więc można wyobrazić sobie skalę problemu, nie wiem, rodzinnego i tak dalej, nie?
Generalnie wydaje mi się, że mam sporą wiedzę na temat futbolu, ruchu kibicowskiego i tego wszystkiego, co związane na przykład z animozjami międzyklubowymi, ale przygotowuję się, tak. No przede wszystkim dotyczy to miejsc, gdzie kibice przebywają, puby, drogi, którymi udają się na stadion. No, każdy klub ma lokalną specyfikę, tak. Z tego powodu uwielbiam kluby angielskie, zwłaszcza londyńskie, jak West Ham, Tottenham, gdzie no mówię West Ham jeszcze ten stary stadion, a Tottenham jeszcze obecnie stary, gdzie no, są pewne ścieżki, gdzie ludzie wydeptują i tak naprawdę to widać, nie? Że no, człowiek, który idzie na stadion, to prawdopodobnie od kilkunastu lat, albo może nawet kilkudziesięciu idzie dokładnie tą samą drogą. I takich miejsc właśnie szukam. Jadę tam, bo wiem, że ta kultura kibicowska tam jest na bardzo wysokim poziomie, tak? Nie interesują mnie jakieś nowoczesne stadiony z jakąś nowoczesną infrastrukturą, bo no, to nie są miejsca dla mnie. Na pewno Anfield przed modernizacją, no ale okej, tam bywałem jako kibic, ale też jako fotograf. Ostatni raz zdjęcia to robiłem na rocznicy katastrofy na Hillsborough 25, 2 lata temu. I obecnie ta struktura Anfield i jakby ta cała otoczka, która jest wokół stadionu, to są dwa różne światy. I to jest dramatyczne tak naprawdę, bo jednak to jest pewna lokalna specyfika i zabiera się coś tym ludziom. Niedawno byłem na stadionie Oldham Athletic i tam również za chwilkę ta legendarna czerwona cegła zniknie, o ile się orientuję, już chyba 2 tygodnie temu zaginęła, więc no, szukam na pewno wyznacznikiem dla mnie, na jaki mecz ma się udać, jest po części to, czy ten stadion niebawem przestanie istnieć. Akurat jestem pesymistą i ten proces jest chyba już nieodwracalny. Tak? W piłce nożnej są tak olbrzymie pieniądze, że tak naprawdę kibic, który tych pieniędzy nie posiada, nie ma dla niego miejsca na stadionach. Zaczęło się w Wielkiej Brytanii, powoli zaczyna się w Niemczech i po prostu tak będzie wyglądać piłka. Jedyną, wydaje mi się, alternatywą jest zakładanie klubów takich jak Wimbledon, jak Exeter City, jak klub w Manchesterze, który jest przeciwwagą dla tego olbrzymiego potentata z Old Trafford, ale to są raczej niszowe kwestie. Tak? No i jeżeli kogoś to bawi i cieszy, to na pewno tam odnajdzie swoje miejsce. Fenomenem jest kibic, który udaje się co sobotę bądź co drugą sobotę na mecz, pomimo tego, że drużyna, nie wiem, spadła do 3. ligi, 4. ligi, gra beznadziejnie. No, moja Borussia nie wygrała 8 spotkań w Bundeslidze z rzędu, tak? Zagrała beznadziejny mecz w Dortmundzie tydzień temu, ale do Augsburga za tydzień też pojadę. I to jest właśnie ten fenomen, że bez względu na okoliczności, czasami to jest taka nieodzajemniona miłość, że no, klub macie gdzieś, zarząd popełnia katastrofalne błędy, ale kibic i tak jedzie, poświęcają czas i pieniądze za drużyną, tak? Ale wydaje mi się, że jeszcze większym fenomenem są kibice takich drużyn gdzieś tam wiejskich, tak? Że ten człowiek, jest takie zdjęcie w albumie Going to the Match, zrobione pod moim rodzinnym Wieluniem. Na meczu było 6 kibiców i był kibic z psem. I on z tym psem pojawia się na każdym meczu. I rozmawiają z nim, to jest rytuał, tak? On ma niedzielny mecz, ma wizytę w kościele i nie wyobraża sobie innego harmonogramu tej niedzieli. Więc no, to jest dla mnie fenomen, tak? Że można spędzać pewnie bardziej przyjemnie czas, tak, a nie w strugach deszczu, na przykład oglądając Kopaninę na poziomie B-klasy.